No dzień dobry. Dzisiaj idąc za ciosem i kontynuując temat mojego spotkania z wilkiem, bo nie wiem, czy wy wiecie, na kanale czytam, więc jestem, pewnie nie wiecie, a ten film jest jakby połączeniem książki i tego kanału ziółkowego, który prowadzę, więc albo tu sobie możecie zerknąć. Chciałam wam opowiedzieć o książce, którą dorwałam przy okazji, czyli o książce Wilki Adama Wajraka. Dlatego, że w każdej sytuacji, przy każdym problemie ja staram się, jeżeli mam jakieś pytania i wątpliwości, staram się sięgać do źródeł. I staram się, aby te źródła były też jak najbardziej wiarygodne i żeby ludzie, którzy mi opowiadają o danym problemie, byli też ekspertami w danej dziedzinie. I wydaje mi się, że akurat Adam Wajrak ma coś na ten temat sensownego do powiedzenia, czy przed przeczytaniem książki wydawało mi się, że będzie miał coś sensownego do powiedzenia i owszem, miał, bardzo dużo się dowiedziałam, a w skrócie chciałabym parę słów wam o tej książce opowiedzieć tutaj w tym filmie, więc jeżeli to was interesuje, chcielibyście po tę książkę sięgnąć, to zapraszam was do oglądania dalej. Ale na początku chciałam wam jeszcze powiedzieć o moim spotkaniu z tym wilkiem. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to na kanale czytam, więc jestem, będziecie mieć po prostu wycięte to, a jeżeli kogoś to interesuje, to zerknijcie sobie potem dalej do Toci Ziółko. No, to opowiadam teraz póki co o spotkaniu. Jak wiecie, ale się przewróciła. Jak wiecie, my z Dolarkiem lubimy sobie chodzić tutaj po tych naszych okolicznych lasach, a mamy ich sporo. No i pewnego dnia wybraliśmy się jak co dzień na spacer. Trochę inną drogą, bo zeszłam w taką drogę, która wydawała mi się mało atrakcyjna, dlatego że tam był taki młodniak, blisko stosunkowo domów, taka szeroka droga porośnięta trawą i idziemy, Dolarek oczywiście trochę przede mną i nagle ja widzę w oddali wyszedł na drogę, stoi i patrzy. Oczywiście Dolar w ogóle tego wilka nie zauważył, zajęty niuchaniem gdzieś na poboczu jak zwykle, ale ten wilk na mnie spojrzał, ja krzyknęłam i on czmychnął od razu. Natomiast te 2-3 sekundy patrzenia sobie w oczy wystarczyły, żeby wspomnienie tego spotkania pozostało we mnie, no chyba pozostanie we mnie do końca życia. Dlatego, że to nic nie jest w stanie oddać tych emocji i tego uczucia. Wilk ma takie oczy, że mówi się, no tak, że husky, Alaskan, on tak od wilka pochodzi najbardziej zbliżony. Ja widziałam w swoim życiu dużo huskich, dużo Alaskanów i to nie jest, mimo tych takich błękitnych oczu, przeźroczystych, to nie jest to wrażenie. Wilk ma bardzo mądre oczy. Ja stojąc naprzeciwko niego miałam takie wrażenie, jakby trafił swój na swego. To znaczy spotkały się dwa równorzędne byty. Ja w ciele człowieka, on w ciele zwierzęcia, ale na poziomie takim, no nie powiem, że intelektualnym, bo to pewnie człowiekowi za żadne zwierzę nie dorówna, ale naprawdę to są mądre oczy. Naprawdę. Także niesamowite było to spotkanie. I to mnie również zainspirowało do tego, żeby o tych wilkach więcej poczytać. No dobrze, więc historia opowiedziana. Jak mówię, jak chcecie, to zerknijcie do kanału Toci Ziółko na całość historii, na temat mojego spotkania z wilkiem, ale teraz wam powiem o książce. Książka Adama Wajraka Wilki. No tutaj wam wkleję miniaturkę. Ja uważam, że to jest świetna pozycja, bo ona bardzo wielowymiarowo traktuje opowieść o tych zwierzętach. Począwszy od tego najsłynniejszego wilka Kazana, który na pewnym etapie ludzie w ośrodku badawczym starali się nawet udomowić,
wychodził z nimi na spacery, z tym, że tak jak Wajrak mówi, wilk ma coś takiego w sobie, że do pewnego momentu tak, a potem odzywa się w nim zew natury i potem gdzieś już z tym kazanem nie było takiego porozumienia jak z psem, w sensie nie można było z nim wychodzić, tylko musiał siedzieć zamknięty w klatce, no bo stał się po prostu nieprzewidywalnym, dzikim zwierzęciem. Natomiast niezwykle ciekawa historia, ale no i jak mówię, od początku, od tego kazana, przez wszystkie doświadczenia Wajraka z wilkami, tego czy się bać wilków, bo on się na początku bał tych wilków, a dlaczego tak się do nich zbliżył? Dlatego, że jego żona pisała pracę doktorską chyba, z padlinożerców w naturze. I oczywiście wilk padlinożercą nie jest, ale po wilku, jeżeli wilk upoluje zdobycz, to po wilku na tę upolowaną zwierzynę z tego stołu jakby chcą korzystać właśnie padlinożercy. No i począwszy od ptaków, przez takie jakieś drobne zwierzęta, na muchach i wszelkiego rodzaju owadach i larwach, potem skończywszy. Także z tego powodu on się tymi wilkami zainteresował. I co on o nich mówi na przykład w kwestii tego, czy się bać, czy nie, czy atakują, czy nie. Już Wam mówię. Wilk, to słyszałam i ja, ale tutaj się potwierdza, jest zwierzęciem bardzo płochliwym. On się boi człowieka do tego stopnia, albo to Wam powiem za chwilę, ale boi się człowieka. Ostatni atak wilka na człowieka miał miejsce w 1938 czy 1939 roku i to było też związane, czy nawet nie, że był to sam wilk, tylko był to mieszaniec wilka z psem, jakie też się zdarzają, więc sam wilk nie, bo jak Wam mówiłam, że wilk jest na tyle płochliwy i tak się boi panicznie człowieka, że wyobraźcie sobie, że wilczyca, do której gniazda człowiek się podkrada, bo tak było, szczególnie w tych krajach wschodnich, tam na Białorusi, w Rosji, te małe wilczki wyciągano, bo za nie dostawano sporą ilość pieniędzy, taką, że nawet ludzie w czasie miesiąca za jednego wilczka, w czasie miesiąca pracy nie dostali tyle, ile właśnie za gdzieś tam za jednego wilczka. Skórę czasami też, co jest bardzo przykre. To jak człowiek podkradał się pod gniazda, pod te gniazdo wilcze, to wilczyca ma w sobie taki strach przed człowiekiem, że nie jest nawet w stanie zaatakować człowieka broniąc swoich młodych. Wyobrażacie sobie to? Mnie aż gęsia skórka wychodzi. Bo ile jest zwierząt takich nawet o wiele głupszych, które swoje życie potrafią poświęcić dla bronienia młodych. A wilczyca tego nie robi. Ona przygląda się temu z jakiejś odległości bezpiecznej i jeżeli na przykład zdarzało się, że tam człowiek nie miał worka, żeby te wilczki zapakować czy coś i oddalał się na chwilę, tam na parę, na 10 minut czy nawet godzin, żeby potem powrócić, bo już wiedział, w które miejsce, to wilczyca wtedy przenosiła te swoje małe w inne miejsce, żeby człowiek ich nie mógł znaleźć i nie mógł tego gniazda zlokalizować. Wtedy. Natomiast nigdy nie zaatakowała człowieka. Taki w niej jest strach. Także ci, którzy mówią, bo takie komentarze miałam pod swoim postem na to Ciziółko, że znaleziono szkielety ludzi rozsiane po lasach, które zaatakowały wilki, chyba się komuś jednak pomyliła rzeczywistość z czerwonym kapturkiem. Serio. Ale nad tym się trzeba zastanowić. A po drugie komentarz taki, że to nie jest udokumentowane, bo to leśniczy w swoich wspomnieniach napisał. Każdy leśniczy, gdyby się taka rzecz zdarzyła, to jest zobligowany do tego, żeby to gdzieś zgłosić, więc na pewno by to zrobił, zważywszy, że może się tak zdarzyć, że jeżeli jakieś zwierzę zaatakuje człowieka, w tym również wilk, to może to się wiązać z przypadkami wścieklizny, więc to tym bardziej trzeba by takie rzeczy zgłaszać, a jeżeli nie ma, to nie ma, więc chyba, że to był ten myśliwy, który potem zabił wilka, bo on babcię zjadł. Mogło tak być.
Poza tym wilki są takimi regulatorami ekosystemu, że one, jeżeli jest niewystarczająca ilość zwierzyny płowej, na przykład saren, jeleni, łosi, to one się nie rozmnażają albo rozmnażają się w bardzo małej ilości. Natomiast jeżeli jest zbyt dużo, to odwrotnie i tak dalej. Że to dzięki nam, dzięki człowiekowi, te wilki się gdzieś tam pod zabudowania gospodarcze dostają. Poczekajcie, ja teraz muszę dolara zdyscyplinować, bo on trochę za daleko poszedł. Poczekajcie. No idzie. Chociaż niechętnie. To trochę dalej wygląda w tym obiektywnie niż w rzeczywistości jest. Chodź tutaj, chodź! Do mnie! No dobrze. Biegnie. Faktycznie, chodź tu, będziesz szedł ze mną. Faktycznie pod te zabudowania się dostają, ale bardzo często jest tak, że my właśnie strzelając, zabijając, nie wiem, w jakiś sposób niszcząc te wilcze watachy, powodujemy, że wilki zostają pojedynczo albo w dwójkę. Taka przerzedzona watacha nie ma już najmniejszych szans, aby upolować jakiekolwiek zwierzę płowe, sarna, a tym bardziej jelenia. I one muszą szukać gdzie indziej. Gdzie indziej muszą szukać tej żywności, bo wilk nie jest roślinożercą, tak? On musi polować, więc dlatego potem właśnie się gdzieś podkrada pod zabudowania ludzkie. Ale to znowu my jesteśmy temu winni. Nie ten wilk, bo natura nie jest głupia. Ktoś też pisał, że w Borach Tucholskich od 3 lat nie ma zwierzyny płowej, bo się pojawiły wilki. Tak? To dziwne, że zarządzenia łowieckie z 2024 na 2025 rok zalecają odstrzał zwierzyny płowej w wysokości 40 do 50%. No to jak to się ma do tego, że tej zwierzyny płowej nie ma, a oni jeszcze mają 40% jej odstrzelić? No, troszeczkę takie znowu bajki, baśnie, bajeczki. Więc to możecie sobie sprawdzić. Zalecenia dla Borów Tucholskich. To jest nadleśnictwo, coś na Z, już nie pamiętam, bo ja się w tym nie do końca wyznaję. Że tak to wygląda. No więc kochani, jeżeli chcielibyście sięgnąć po tę książkę Adama Wajraka Wilki, to bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo naprawdę warto. Ja takich dokumentów stosunkowo mało w porównaniu z beletrystyką czytam, jeżeli chodzi o literaturę. No nie mówię o tej branżowej, tak, fitoterapeutycznej. Ale po te sięgnęłam i to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Fajna książka. Polecam Wam serdecznie. No, to póki co tyle. Ściskam Was, trzymajcie się zdrowo, pijcie ziółka. Pamiętajcie, nie tylko pijcie ziółka wtedy, kiedy Wam coś dolega, ale pijcie ziółka profilaktycznie, codziennie. Pa!